Pewnego dnia, gdzieś w Polsce, ktoś zapytał siebie, skąd właściwie pochodzi moje nazwisko? Może wyobraził sobie pradawną wieś, albo rycerza w zbroi, albo kupca na trakcie handlowym. Ale prawda była głębsza i bardziej zadziwiająca niż jakakolwiek wyobraźnia mogłaby to ogarnąć. Bo polskie nazwiska nie są tylko etykietkami, są archiwami, są listami, które minione pokolenia napisały do nas, a my przez całe życie nosimy je przy sobie, nawet nie wiedząc, co w nich stoi. Dziś otworzymy 15 z tych listów i każdy z nich opowie o Polsce, której już nie ma, ale która trwa nadal w tych nazwiskach. Zanim zaczniemy, jedna prośba. Większość z Was ogląda te nagrania na telewizorze, więc subskrypcja bywa trudna. To rozumiemy. Ale jeśli ta historia Wam coś dała, podzielcie się nią z kimś bliskim. Właśnie to sprawia, że te zapomniane opowieści docierają do nowych ludzi. Możecie też zasubskrybować, gdy będziecie przy telefonie lub komputerze. Każde takie działanie pomaga kanałowi trwać. Zacznijmy od początku. Od świata, w którym polskie nazwiska dopiero powstawały. Polska nie zawsze była krajem, w którym każdy człowiek miał nazwisko. Przez stulecia, przez całe średniowiecze wystarczyło imię. Władysław, Dobrosław, Mirosław. Ale ludzi przybywało, wioski rosły, granice się zmieniały, a królestwo rozszerzało. Kiedy w XIV i XV wieku szlachta zaczęła utrwalać prawa do ziemi i do herbów, pojawiła się potrzeba czegoś więcej. Czegoś, co powiązałoby człowieka z miejscem, z rodem, z zawodem albo z cechą, po której go rozpoznawano. I tak rodziły się nazwiska. Nie nagle, nie odgórnym rozporządzeniem, lecz powoli, jak mech na kamieniu. Jedno pokolenie używało przydomka, drugie utrwalało go jako dziedziczną nazwę rodową. I właśnie w tych przydomkach zapisała się cała Polska. Jej lasy i rzeki, jej bitwy i rzemiosła, jej wędrówki i wiara, jej chwała i jej ból. Pierwszym nazwiskiem, które dziś odkryjemy, jest Borowski. Wyobraźcie sobie Polskę sprzed 500 czy 600 lat. Kraj, w którym lasy sosnowe zajmowały przestrzenie tak rozległe, że człowiek mógł iść przez nie tygodniami. Nazywano je borami. Słowo stare, prasłowiańskie, oznaczające las iglasty, las sosnowy, przestrzeń dziką i trudną do okiełznania. W takich lasach stawiano osady. Wokół borów rozkładały się pola. Na skraju borów budowano karczmy i młyny. I tak powstawały miejscowości o nazwie Borowo, a jest ich w Polsce kilkanaście w województwach mazowieckim, wielkopolskim i pomorskim. Ludzie, którzy pochodzili z tych wsi albo którzy tam gospodarowali, otrzymywali przydomek Borowski. Ten, kto jest z Borów, ten, kto żyje przy lesie. Ale nazwisko Borowski to nie tylko geografia. To obraz całej epoki, w której człowiek definiował siebie przez krajobraz, który go otaczał. Kiedy mówiono Borowski, każdy rozumiał, skąd ten człowiek pochodzi, skąd przyszedł, z jakiego świata. Jeśli dziś nosisz to nazwisko, twoja rodzina jest jedną z wielu, które przez wieki zachowały w sobie echo tamtych sosnowych lasów. Kolejne nazwisko prowadzi nas ku jednym z najpotężniejszych kniazów całej Rzeczypospolitej – Ostrogski. Był taki zamek na Wołyniu. Dziś to terytorium Ukrainy. Miasto Ostróg nad rzeką Choryniem. Już w XIV wieku było to miejsce ważne, ufortyfikowane, strzeżone przez ród, który od tej właśnie nazwy wziął swoje nazwisko. Ostrogscy, ród kniaziowski, prawdopodobnie wywodzący się od dynastii Rurykowiczów, panującej ongiś nad Rusią Kijowską, choć historycy, w tym polscy badacze, tacy jak Dariusz Dąbrowski i Jan Tęgowski, podkreślają, że dokładne genealogiczne powiązania pozostają dyskusyjne. To, co nie podlega dyskusji, to potęga tego rodu w XVI i XVII wieku. Ostrogscy posiadali dziesiątki miast i setki wsi, tworząc jeden z największych prywatnych organizmów majątkowych w całej Europie Środkowej. Konstanty Wasyl Ostrogski, żyjący w latach 1526–1368, był obrońcą prawosławia,
fundatorem kościołów i monastyrów, przeciwnikiem Unii Brzeskiej z 1596 roku. W jego posiadłościach działała słynna Akademia Ostrogska, pierwsza wyższa uczelnia na ziemiach ruskich Rzeczypospolitej, założona około 1596 roku, w której drukowano pierwsze prawosławne Biblie w języku starocerkiewnosłowiańskim. Jego syn, Janusz Ostrogski, przeszedł na katolicyzm i stworzył ordynację ostrogską, prawny mechanizm, który miał zachować majątek rodu niepodzielnym przez pokolenia. Obejmowała ona 24 miasta i prawie 600 wsi. Kiedy w 1620 roku linia męska Ostrogskich wygasła, majątek przeszedł na spokrewnionych Zasławskich. Ale nazwisko przetrwało. Ostrogski to nie tylko szlacheckie miano, to kronika całego wschodniego pogranicza Rzeczypospolitej. Ale historia kryje w sobie też nazwiska, które brzą zupełnie niepozornie, jak Borowiecki. Gdybyś przechodził przez wsie w okolicach dzisiejszej Częstochowy przed kilkuset laty, mógłbyś trafić na miejscowość Borowice, dziś zwane Borowcami, w parafii Dąbrowa Zielona. Stamtąd właśnie wzięli się borowieccy. Ród szlachecki pieczętujący się herbem Ogończyk, herbem o długiej i czcigodnej historii, noszonym przez wiele rodzin w całym Królestwie Polskim. To, co czyni Borowieckich osobliwym przypadkiem, to fakt, że przez wieki zachowali swoją tożsamość szlachecką nawet w najtrudniejszych momentach. W połowie XIX wieku, gdy carat rosyjski systematycznie podważał szlachectwo polskich rodzin, zmuszając je do udowadniania swojego pochodzenia przed komisjami weryfikacyjnymi, borowieccy herbu Ogończyk podjęli się tej trudnej procedury wylegitymowania i wygrali, zachowując tytuł szlachecki w Królestwie Polskim. To małe zwycięstwo w morzu historycznych katastrof. Ale taka jest właśnie siła polskich rodów. Przetrwanie pomimo wszystkiego. Zostańmy przez chwilę przy temacie herbów i rodów, bo kolejne nazwisko jest z nimi nierozerwalnie splecione. Radziwiłł. Nie ma w polskiej historii nazwiska, które niósłby w sobie więcej potęgi, więcej przepychu, więcej dramatycznych momentów dziejowych. Radziwiłłowie to ród magnacki wywodzący się z Wielkiego Księstwa Litewskiego, którego nazwa po raz pierwszy pojawia się w dokumentach z 1401 roku, w aktach dotyczących Unii Polsko-Litewskiej. Samo nazwisko, co fascynujące, ma korzenie białoruskie. Polskie formy Radziwiłł czy Radźwił wywodzą się od pierwotnie białoruskiego imienia Radziwil, które jest pochodną imienia Radziwun, czyli litewsko-białoruskiej formy chrześcijańskiego Rodiona. Jako dynastyczne nazwisko przyjął je dopiero Mikołaj Radziwiłłowicz, jedyny dziedzic swojego ojca, Radziwiłła Ościkowicza. Właśnie dlatego, by nikt nie mógł kwestionować ciągłości rodu, w XVI wieku Radziwiłłowie stali się jedną z najpotężniejszych rodzin w całej Europie Środkowej. Posiadali własne armie, fortece, mennice. Mikołaj Radziwiłł, zwany Czarnym, przyjął kalwinizm i przez krótki czas zamienił Wielkie Księstwo Litewskie w kraj reformacji. Decyzja, która wstrząsnęła całą katolicką Rzecząpospolitą. Ale mało kto wie, że Radziwiłłowie w pierwszej połowie XVII wieku sprowadzali do swoich dóbr w miastach takich jak Bircze, Słuck czy Kiejdan Anglików, Holendrów i Szkotów jako rzemieślników i kupców. Kiedy nosisz w sobie pamięć o Radziwiłłach, nosisz w sobie całą tę burzliwą, wielokulturową historię pogranicza Litwy i Polski. Przejdźmy teraz ku nazwiskam, które wykuły się nie w salach magnackich, lecz przy ogniu i kowadle lub przy polu bitwy. Kościuszko. To nazwisko jest dziś znane na całym świecie. W Ameryce, w Australii, na Białorusi, w Polsce. Ale skąd pochodzi? Według polskich językoznawców z Instytutu Języka Polskiego Polskiej Akademii Nauk, nazwisko Kościuszko można wywodzić od zdrobnienia imienia Konstanty, w białoruskiej wersji Kostia, Kostiuszka, albo od słowa kość, oznaczającego twardość, wytrzymałość. Istnieje też tradycja rodzinna, wedle której przodek rodu był sekretarzem na dworze jednego z władców i był tak nazywany przez króla pieszczotliwie od imienia Konstantyn. Tadeusz Bonaventura Kościuszko
Urodzony 4 lutego 1946 roku w Mereczowszczyźnie pod Kosowem w powiecie słonimskim, dziś Białoruś, był synem szlachcica z rodu posiadającego korzenie prawosławne, sięgające kresów wschodnich Rzeczypospolitej. Uczył się w szkole rycerskiej w Warszawie, potem w Paryżu. Walczył w wojnie o niepodległość Stanów Zjednoczonych, był inżynierem fortyfikatorem legendarnej twierdzy West Point. Wrócił do Polski, poprowadził insurekcję 1794 roku, stanął na Placu Krakowskim i przysiągł walczyć w imię wolności całego narodu, nie tylko szlachty. Jego imię nosi góra w Australii, plac w Waszyngtonie i tysiące ulic w Polsce. Ale zanim stał się symbolem, był po prostu synem kresowej szlachty, noszącym w imieniu echo białoruskiej mowy i wielkich ksiąg historii Rzeczypospolitej. Dotąd poznaliśmy nazwiska związane z lasami, z kniaziowską potęgą, z herbami i ze światowymi bohaterami. Ale dalsze nazwiska kryją w sobie coś jeszcze innego. Ślady rzemiosł, migracji i tajemniczych pogranicza, gdzie spotykały się kultury i języki. Kulczycki to nazwisko należy dziś do jednych z najbardziej rozpoznawalnych polskich rodzin szlacheckich na Kresach, związanych z ziemią przemyską i lwowską, z herbem Sas. Ale jest jeden człowiek o tym nazwisku, który zmienił kulturę całego kontynentu, choć przez wieki mało kto o tym wiedział. Jerzy Franciszek Kulczycki, urodzony około 1443 roku w Samborze lub w okolicznych Kulczycach w województwie lwowskim, był żołnierzem, tłumaczem, dyplomatą i, jakbyśmy dziś powiedzieli, szpiegiem. Znał biegle język turecki, węgierski i kilka języków słowiańskich. W 1383 roku Wiedeń był oblężony przez wojska osmańskie pod dowództwem Kara Mustafy. Sytuacja w mieście była dramatyczna. 13 sierpnia tegoż roku Kulczycki w przebraniu tureckim wraz z towarzyszem przebił się przez linię wroga i dostarczył do dowódcy wojsk austriackich księcia Karola Lotaryńskiego kluczowe informacje o rozmieszczeniu armii tureckiej. Informacje, które okazały się bezcenne dla odsiecznej bitwy, w której zwycięstwo odniósł Jan III Sobieski. Po bitwie, jak głosi tradycja, choć historycy zaznaczają, że nie wszystkie szczegóły są w pełni potwierdzone przez dokumenty, Kulczycki otrzymał opuszczone przez Turków worki z ziarnami kawy i otworzył w Wiedniu kawiarnię pod szyldem Hof zur blauen Flasche, dom pod błękitną butelką. To jedno z pierwszych miejsc tego rodzaju w Europie Środkowej i jeden z fundamentów słynnej wiedeńskiej kultury kawiarni. Kulczycki jest upamiętniony w Wiedniu do dziś, a jego legenda jest częścią polskiego, ukraińskiego i austriackiego dziedzictwa zarazem. Kolejne nazwisko prowadzi nas w głąb zaścianka, w stronę szlachty, która nie miała zamków ani dworów, lecz miała coś równie ważnego – ziemię i herb. Wroński. Nazwisko odmiejscowe, wywodzące się od miejscowości Wronów, Wrona lub podobnych, rozsypanych po całej Polsce. Od Mazowsza po Małopolskę. Korzeń tego słowa to wrona. Ptak, który w staropolskiej tradycji był symbolem przebiegłości i bystrości zmysłów. Ale rodziny Wrońskich pojawiają się w polskich herbarze nie jako zwykli chłopi czy mieszczanie, jako szlachta, z własnymi herbami, z własną ziemią, często osadzona w zaściankach, czyli tych charakterystycznych małych polskich osadach, gdzie wiele szlacheckich rodzin żyło obok siebie na skromnych włókach ziemi, dzieląc jedną tradycję i jeden herb. Szlachta zaściankowa była fenomenem społecznym bez odpowiednika w Europie Zachodniej. Setki tysięcy ludzi, którzy prawnie byli szlachtą, dziedzicami przywilejów i honoru, lecz materialnie żyli nieraz na granicy ubóstwa, orząc własne pole obok swoich chłopskich sąsiadów. Wroński jako nazwisko figuruje w XVII i XVII wiecznych wykazach szlachty gniazdowej. W XIX wieku to samo imię nosił Józef Maria Hoene-Wroński, matematyk, filozof i mistyk, jeden z najbardziej oryginalnych umysłów epoki, twórca mesjanizmu filozoficznego. Jego nazwisko, Wroński, przyjął od ojczyzny, nie od rodu, a ród z kolei przetrwał w ciszy zaścianka. Teraz kilka słów o nazwisku, które przywodzi na myśl jeden z najbardziej dramatycznych przełomów w polskiej historii.
Głowacki. W roku 1994, 4 kwietnia, na polach pod Racławicami rozegrała się bitwa, która stała się legendą. Polskie oddziały pod wodzą Tadeusza Kościuszki starły się z armią rosyjską. I tu pojawia się Wojciech Bartosz, chłop z Podrzędowic na Śląsku Pruskim, urodzony około 1958 roku. Prosty kosynier, który w natarciu na rosyjskie armaty dokonał czegoś, co przeszło do historii. Był pierwszym, który dotarł do nieprzyjaciela i własną czapką zagasił ląd działa, by zapobiec salwie. Kościuszko, zachwycony tym czynem, nadał mu szlachectwo i nowe nazwisko. Głowacki, od matczynego imienia rodowego lub od słowa głowa, oznaczającego przywódcę, człowieka myślącego, kogoś, kto staje na czele. Bartosz Głowacki, awansowany do stopnia chorążego, zginął kilka tygodni później pod Szczekocinami. Był symbolem nowego rozumienia narodu, nie szlacheckiego przywileju, lecz wspólnoty ludzi wolnych. Jego historia jest historią nazwiska, które narodziło się z jednego gestu odwagi. Dziś w Polsce setki rodzin nosi to nazwisko i każda z nich nosi w sobie pamięć o tym jednym człowieku i jednym momencie, w którym Polska próbowała się odrodzić. Dotarliśmy do połowy naszej podróży. Do tej pory odkryliśmy nazwiska związane z lasami, z kresową potęgą magnacką, z wiedeńską kawą i z racławicką chwałą. Ale pozostałe nazwiska skrywają opowieści nie mniej zadziwiające. O ludziach, którzy przetrwali rozbiorowe zawieruchy, o rodach, które przekroczyły granice między narodami i o etymologiach, które mówią nam więcej o dawnym życiu codziennym niż niejeden podręcznik historii. Lelewel. Jedno z najbardziej osobliwych polskich nazwisk, bo zupełnie niepodobne do innych. Nie pochodzi ze słowiańszczyzny. Wywodzi się z języka niemieckiego, od austriackiego rodu Loelhefel de Löwensprung. W XVIII wieku rodzina ta przeniosła się z Austrii przez Prusy Wschodnie do Rzeczypospolitej. Henryk Loelhefel de Löwensprung był magistrem filozofii Uniwersytetu Wileńskiego i doktorem medycyny. Jego wnuk, Karol Maurycy, prawnik i działacz oświatowy Księstwa Warszawskiego i Królestwa Polskiego, 18 maja 1995 roku otrzymał polski indygenat i zmienił nazwisko na Lelewel, uproszczoną, całkowicie spolszczoną formę dawnego germańskiego miana. Jego syn Joachim Lelewel, urodzony w Warszawie 21 marca 1986 roku, stał się jednym z największych polskich historyków wszechczasów. Uważany za ojca polskiej historiografii, polityk, demokrata, człowiek, który całe życie spędził na walce o wolność i który większą jej część przeżył na emigracji w Brukseli, po klęsce powstania listopadowego. Jego nazwisko, tak obco brzmiące, stało się jednym z najtwardszych symboli polskiej myśli niepodległościowej. Historia Lelewela to historia człowieka, który wybrał Polskę i którego Polska wybrała na swojego kronikarza. Następne nazwisko łączy polskość z Kresami, z Ukrainą i ze szczególną formą szlacheckiej solidarności – Krzyżanowski. Krzyżanowski to nazwisko odmiejscowe, wywodzące się od miejscowości Krzyżanów lub Krzyżanowice, a tych w Polsce jest wiele. W województwach łódzkim, śląskim, świętokrzyskim. Korzeń słowa to krzyż. I jest to jedno z tych polskich nazwisk, które mają zarówno geograficzne, jak i symboliczne zakorzenienie. Symboliczne, bo krzyż był nie tylko religijnym znakiem, ale też oznakowaniem granicy, rozstaju dróg, punktu orientacyjnego w krajobrazie. Przy takich krzyżach stawiano kapliczki, przy kapliczeczkach domy. Rodziny, które stamtąd przyszły, nosiły w sobie ten krzyż jako część tożsamości. Wśród Krzyżanowskich pojawiają się w historii Usi Nastanziski i XIX wieku wojskowi, ziemianie, działacze polityczni. To jeden z tych rodów, które historycy określają jako typową szlachtę ziemiańską, niekoniecznie magnacką, ale konsekwentną w swoim trwaniu. Co ciekawe, w XIX wieku nazwisko Krzyżanowski było jednym z tych, które przyjmowali polscy Żydzi przechodzący na chrześcijaństwo, bo symbolika krzyża czyniła je wymownym dowodem nowej tożsamości.
W ten sposób jedno nazwisko zaczęło żyć w wielu różnych światach jednocześnie. Przyjrzyjmy się teraz nazwisku, które kryje w sobie całą filozofię dawnej polskiej wspólnoty ziemiańskiej. Malczewski. Malczewski to nazwisko odmiejscowe od miejscowości Malczewo lub Malczew, które można spotkać na Mazowszu i w innych częściach Królestwa Polskiego. Korzeń tego słowa bywał łączony ze staropolskim przymiotnikiem malczy lub małczy, wywodzącym się od słowa mały lub być może od barwy, od pojęcia czegoś skromnego, niewielkiego. W herbarzach polskich nazwisko Malczewski pojawia się w kręgu szlachty mazowieckiej. Ale prawdziwą sławę temu nazwisku przyniósł Antoni Malczewski, poeta romantyczny urodzony w 1793 roku. Autor poematu Maria, opublikowanego w 1825 roku, uznawanego za pierwsze wielkie dzieło polskiego romantyzmu ukraińskiego. Malczewski opisał w nim tragedię szlacheckiej rodziny na Kresach, piękno stepów, okrucieństwo wojen, dramat miłości i śmierci. Żył zaledwie 33 lata, w biedzie i zapomnieniu, ale jego poemat przetrwał go o wieki. Kiedy czytamy Marię, czytamy w gruncie rzeczy historię wszystkich Malczewskich, rodzin rozsianych po Mazowszu i Kresach, których los był zawieszony pomiędzy przepychem szlacheckiego snu a twardą rzeczywistością historii. Zbliżamy się ku ostatnim rozdziałom tej podróży, a każde z pozostałych nazwisk wnosi do niej nową i nieoczekiwaną warstwę. Pac 4 litery, jednosylabowe. I za tym jednym słowem kryje się jeden z najpotężniejszych rodów magnackich Wielkiego Księstwa Litewskiego. Pacowie, ród o korzeniach w XIV i XV wieku, wywodzący się z ziem litewskich. Nazwa bywała łączona z litewską podstawą pac lub pas, odnoszoną do pewnej cechy fizycznej lub do nazwy miejscowej, choć etymologia pozostaje przedmiotem dyskusji badaczy. W XVII wieku Pacowie osiągnęli szczyt potęgi. Krzysztof Zygmunt Pac był hetmanem wielkim litewskim i kanclerzem wielkim litewskim zarazem i jednym z najpotężniejszych polityków Rzeczypospolitej epoki Jana III Sobieskiego. Ród fundował kościoły i klasztory. Kościół świętych Piotra i Pawła w Wilnie, jeden z najpiękniejszych barokowych kościołów Europy Środkowej, był ich fundacją z drugiej połowy XVII wieku. Budowali miasteczka, toczyli spory z Radziwiłłami o prymat na Litwie, wysyłali posłów na sejmy. Kiedy mówisz krótkie, ostre słowo pac, mówisz w istocie o litewsko-polskim baroku, o potędze magnackiej i o kościele, który stoi w Wilnie do dziś. Kolejne nazwisko należy do tych, które łączą szlachtę polską z pograniczem ruskim i kozacką historią. Czerny. Czerny albo czarny to jedno z tych polskich nazwisk, które wywodzą się wprost od cechy fizycznej lub od koloru. Staropolskie i prasłowiańskie słowo czarny oznaczało oczywiście czerń, ciemność i było jednym z najprostszych sposobów opisania człowieka. Ciemnej karnacji, ciemnych włosów, może smutnego charakteru. Ale w historii polskich rodów, czernych i czarnych, jest coś więcej. Niektóre rodziny o tym nazwisku bywają wymieniane wśród rodów związanych z Kresami, z szlachtą ukraińską i z tradycją wojskową. W herbarzu polskim pojawia się kilka różnych rodzin czarnych i czernych z różnymi herbami, co potwierdza, że to nazwisko powstawało niezależnie w wielu miejscach jednocześnie. Nad Wisłą i nad Dnieprem, w małopolskich zaściankach i w kresowych folwarkach. To właśnie jest jeden z paradoksów polskiej genealogii. To samo nazwisko może łączyć ludzi, którzy ze sobą w istocie żadnego wspólnego przodka nie mają. Przed ostatnimi dwoma nazwiskami wspomnijmy jeszcze jedno, które stoi na granicy między polskością a wielokulturowym dziedzictwem Rzeczypospolitej. Chodkiewicz. Chodkiewiczowie, ród kniaziowski, wywodzący swoje korzenie z Wielkiego Księstwa Litewskiego, z terenów dzisiejszej Białorusi i Ukrainy. Etymologia bywała łączona z ruskim imieniem lub przydomkiem Chodka, skróconym od starszego imienia, możliwe, że od Teodora lub podobnego. W XVI i XVII wieku Chodkiewiczowie byli jednymi z największych właścicieli ziemskich i politycznych potentów Wielkiego Księstwa. Jan Karol Chodkiewicz,
hetman wielki litewski, żyjący w latach 1560-1621, jest postacią, która na zawsze wpisała się w kroniki polskiego oręża. To on w 1605 roku w bitwie pod Kirchholmem na dzisiejszej Łotwie rozgromił armię szwedzką liczącą kilkakrotnie więcej żołnierzy niż jego własne siły. Jego zwycięstwo pod Kirchholmem uchodzi za jedno z najśmielszych wojskowych osiągnięć w całej historii europejskiej taktyki polowej. Ale Jan Karol Chodkiewicz zapisał się też jako fundator i mecenas. Rodzina ta wywierała znaczny wpływ na utrzymanie się języka ruskiego i wyznania wschodniego na swoich posiadłościach na Podlasiu. W dobrach Zabłudów, które Chodkiewiczowie zasiedlali przez cały XVII wiek, żyła obok siebie szlachta polska, rusińska i mieszczanie różnych wyznań. Chodkiewicz to nazwisko jest bramą do całej tej wielokulturowej historii pogranicza. I wreszcie dwa ostatnie nazwiska. Pierwsze z nich jest może najpiękniejszym przykładem tego, jak los człowieka może zapisać się na zawsze w słowie, które po nim zostaje. Śliwa. W staropolskiej Polsce śliwa była czymś więcej niż owocem. Była częścią codziennego życia, pożywieniem na zimę, surowcem do wyrobu napojów, symbolem urodzaju. Sady śliwowe rosły przy każdej wsi, przy każdym folwarku. Człowiek, który przy takim sadzie mieszkał, który go uprawiał, albo który po prostu miał ciemne oczy barwy śliwki, mógł zostać nazwany Śliwa. I tak to przydomek stawał się nazwiskiem. Śliwowie i Śliwowie pojawiają się w polskich metrykach parafialnych już od XV wieku. Wśród nich zarówno chłopi, jak i szlachta z herbem Śliwa lub z herbem Jastrzębiec. To jedno z tych nazwisk, które demonstrują piękną równość historii. Owoc i człowiek, sad i ród, codzienność i wieczność. Wszystko zapisane w jednym słowie. I wreszcie ostatnie nazwisko w tej podróży. Nazwisko, które nosi w sobie wszystkie sprzeczności, wszystkie napięcia i całą dramatyczną głębię polskiej historii. Wiśniowiecki. Wiśniowieccy, ród kniaziowski, wywodzący się od miejscowości Wiśniowiec nad rzeką Choryniem na Wołyniu. Dziś terytorium Ukrainy. To ich zamek, Zamek Wiśniowiecki, był przez stulecia jedną z największych rezydencji magnackich na wschodnich kresach Rzeczypospolitej. Nazwa miejscowości pochodzi od wiśni. I właśnie taki jest rodowód tego historycznego miana, które przeszło do dziejów Polski przez jedną z najbardziej spornych postaci XVII wieku, Jeremiego Wiśniowieckiego. Urodzony w 1612 roku, potomek prawosławnych kniaziów, który przeszedł na katolicyzm i stał się jednym z najzagorzalszych polskich magnatów epoki. Właścicielem ogromnych dóbr na Ukrainie i okrutnym, według wielu historyków, tłumicielem kozackich buntów. Powstanie Chmielnickiego z 1648 roku było w dużej mierze reakcją na panowanie takich właśnie magnatów jak Wiśniowiecki. Ironią dziejową jest to, że syn Jeremiego, Michał Korybut-Wiśniowiecki, został obrany królem Polski w 1669 roku i panował do 1663 roku. Syn człowieka, któremu zarzucano okrucieństwo, zasiadł na tronie Rzeczypospolitej. Historia Wiśniowieckich jest historią całej Ukrainy i całej Polski w ich najtrudniejszym, najtragiczniejszym i najpiękniejszym jednocześnie momencie. Stanęliśmy u kresu tej podróży. 15 nazwisk, 15 drzwi, 15 zapomnianych rozdziałów polskiej historii. Jeden wspólny mianownik. Każde z tych słów, które nosimy jako nazwisko, jest czymś więcej niż etykietką. Jest dokumentem, jest świadectwem, jest listem napisanym przez kogoś sprzed setek lat, kogo już nie ma, w języku, którego już nie używamy, w świecie, który przestał istnieć. Ale zanim tamten świat zniknął, pozostawił po sobie jeden niezniszczalny ślad. Nazwisko. I kiedy następnym razem ktoś cię zapyta, jak się nazywasz, zanim odpiszesz, zatrzymaj się na chwilę. Bo w tym jednym słowie może kryć się pogranicze dwóch mocarstw. Albo las, przy którym przed 600 laty ktoś stawiał dom. Albo bitwa, z której nikt nie wyszedł bez blizny. Albo sad, który już dawno nie istnieje, ale który nadal kwitnie w twoim nazwisku.
Taka jest potęga polskich imion rodowych. Nie są tylko nazwiskami, są pamięcią.